Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym takim technicznym odcinku, bo sprawiliśmy sobie powerbanka od firmy Nevel, więc teraz będę go otwierał i trochę o nim opowiem, zobaczymy testy, zobaczymy jak to się sprawuje i czy przyda się rzeczywiście w karavaningu. Na początek więc zrobimy taki mały unboxing. W paczce, którą dostałem, jest jeszcze jedna paczuszka z fajnym uchwycikiem, ale to jest akurat tutaj nieistotne. Jest też oczywiście faktura 172 Wh, 3,7 V, 46,4 Ah. Ale zobaczmy jak to wygląda. Czyli 46 400 mAh. To jest na takie coś dość duża pojemność. Mamy tutaj prawdopodobnie zasilacz. Tak jest. Jest kabel do zasilacza, taki tradycyjny. To też jest fajne, bo jeżeli nam się zepsuje, nie musimy szukać jakiegoś specjalistycznego albo kombinować z lutowaniem. Wystarczy wymienić zwykły, tradycyjny kabelek, jak kiedyś były w jamnikach, jak są w jakichś innych sprzętach, jakichś lodówkach turystycznych i tak dalej. No i do tego jest tradycyjny zasilacz, nawet chyba ze zwykłym wejściem, więc tutaj też nie będzie problemu z zamienieniem tego na coś innego, jeżeli nam się kabel zepsuje oczywiście. No i co? Mamy dobrze zapakowaną przesyłeczkę. O, jedną ręką operuję, więc pozwolę sobie to postrącać. I mamy sam właściwy powerbank. Jest on jeszcze ofoliowany, więc sobie tą folię zdejmę. O. I cóż, po wyjęciu ukazuje nam się powerbank. Jest naprawdę estetycznie wykonany. Taki prostokąt wygląda trochę jak głośnik Bluetooth. Jest też rączka, żeby go przenosić i no swoje waży, co świadczy już o tym, że zamontowany w nim akumulator jest naprawdę porządny. Zacznijmy może od tyłu. Z tyłu mamy wentylator do chłodzenia i opisane wszystkie te parametry, o których mówiłem już rozpakowując, więc nie będę się powtarzał. Zajmijmy się przodem, bo to nas najbardziej interesuje. Mamy tutaj wejście do zasilacza, czyli ten zasilacz, który tutaj dostajemy w zestawie, wchodzi nam do tego wejścia. Co jest fajne właśnie, to jest to uniwersalne wejście i można sobie spokojnie tu podłączyć na przykład panel solarny i też nam będzie ładował naszego powerbanka. Wtyczka. To nas bardzo interesuje, bo chciałbym naładować laptopa, chciałbym sobie podłączyć jakiś głośnik Bluetooth czy coś innego do ładowania, chociaż głośnik Bluetooth to mogę przez USB przeważnie, ale jakieś rzeczy, które do 200 W są, bo tak też jest określone w specyfikacji. Sprawdźmy, tak, 200 W max, więc do 200 W mogę sobie tu tej energii wyciągnąć. Nie jest źle. Jak na takie małe urządzenie to jest naprawdę fajnie. Poza tym jest, co jest fajnego, wtyczka uniwersalna. Zobaczcie, że każde złącze, jakie spotkamy tutaj europejskie, możemy podłączyć. Czy to polskie, czy to z jakiegoś innego kraju, czy z angielskie nawet tutaj podłączymy. Co nas bardzo interesuje? Na pewno dwa wejścia USB, czyli dwa urządzenia już możemy sobie naraz ładować, no chyba że sobie jakieś rozgałęziać podłączymy. I jedno USB-C 45W, czyli też bardzo fajnie, szybko możemy sobie jakiś telefon naładować, kamerkę albo jakieś inne urządzenie. Oczywiście jest włącznik i wskaźnik LED. 4 diody LED, które świadczą o tym, czy urządzenie jest naładowane i w jakim stopniu. W takim razie podłączam powerbanka do ładowania, a później sobie wykonamy kilka testów na różnych urządzeniach. Zatem tak jak mówiłem, zanim zaczniemy sobie cokolwiek robić, ja naładuję powerbanka za pomocą dostarczonego w zestawie zasilacza. Ładujemy i po naładowaniu będziemy próbować. I zobaczymy jak długo z jakimi urządzeniami będzie współpracować. Ponieważ nie jest jeszcze rozładowany do pełna, to ja po naładowaniu na jakimś urządzeniu go rozładuję i sprawdzimy też jak długo to urządzenie będzie się ładować. Ok, pierwszy test. Zobaczymy, czy gdybyśmy byli na polu kempingowym teraz pod namiotem, to czy ten powerbank nadmucha nam duży dwuosobowy materac 2 metry na 1,40 m. Więc podpinam tutaj do wyjścia AC i włączam. Tutaj włączamy na 1 i z tego co widziałem trzeba 2 razy nacisnąć. Jest po 2 razach.
Pompka działa, więc teraz spróbujemy nadmuchać materac. Niestety nie mam końcówki, więc będę trzymał ręcznie i niech dmucha. No i co? Bez problemów kilka chwil nadmuchał nam. Nadal 4 kreski, prawie w ogóle nic nie zeszło, więc myślę, że kilkanaście razy mógłbym taki materac nadmuchać. A żeby nie było, nadmuchał i jest naprawdę komfortowo, jest naprawdę mocno nadmuchany. No i kolejna rzecz. Teraz jest mi potrzebne, żeby naładować wkrętarkę. Zobaczymy, czy da sobie z tym radę. Nie wiem, szczerze mówiąc, jaki to ma pobór mocy. Natomiast wkrętarka, o właśnie, jest zupełnie rozładowana. Resztką sił jak leżała, jeszcze się zakręciła. Nie ma nic prądu, więc wyjmuję akumulator i podłączam do ładowania. Robię remont domu, więc potrzebny jest mi, żeby listwy przypodłogowe przykręcić. No ale teraz zobaczmy. To stało chyba ze 2 tygodnie, odkąd kręciłem poprzedni filmik z materacem. Napompował materac 2 tygodnie temu i dalej są 4 kreski, czyli pełne. Więc teraz przyciskam dłużej. Jest AC zmienny, zapaliła się kontrolka. Ładuję. Dobra, zobaczymy w jak długim czasie to się naładuje i czy w ogóle pociągnie, żeby do pełna naładować akumulator wkrętarki. Ok, równo godzina ładowania, godzina i dokładnie mówiąc 4 minuty. Bateria jest pełna, więc mogę dalej używać wkrętarki. Natomiast zerknijmy. Dalej 4 kreski baterii. No nieźle, nieźle. Jestem na razie bardzo zadowolony. Zobaczymy, co jeszcze potrafi to urządzenie. Nasza stacja ładowania jest całkowicie rozładowana. Nic, ani jedna kreseczka się nie świeci, więc sprawdźmy teraz, jak ona długo będzie się ładować. Podłączam do prądu. Ruszyło. Miga tutaj kropeczka. Ruszył stoper i zobaczymy, jak długo to potrwa. Dobra, słuchajcie, to idzie szybciej niż myślałem. Minęło 5 minut i już druga kreska idzie. Druga kropeczka już się świeci. Jak druga kreska szybko się pojawiła, to trzecia zaczyna ładować po około godzinie 20. Więc została jeszcze jedna kreska, zobaczymy, ile to zajmie. Po 2,5 godzinie ładowania włączyła się ostatnia, 4. kropka i zobaczymy, ile zajmie całkowite ładowanie. No i mamy to. 4 kreseczki w pełni naładowane. Zatrzymujemy czas. Około 4 godziny i 2 minuty do pełnego naładowania. Pamiętajmy jednak, że ma sporą pojemność, więc te 4 godziny to wcale nie jest aż tak długo. A zamiast tutaj zasilacza sieciowego zawsze możemy użyć panela solarnego i ładować go z solara na dachu, więc zawsze będzie doładowany. Zróbmy kolejny test. Lodówka Jolko, zresztą mega fajna lodówka, 50 litrów pojemności, kompresorowa, na baterii, która jest zbudowana 2 dni siedzi i mrozi do -2, -3. Teraz ustawiłem tak jak zwykłą lodówkę, około 2, 3, 4 stopni będzie mrozić, ale odłączamy ją od kontaktu, wyjmujemy z niej wbudowany akumulator, ponieważ na nim 2-3 dni lodówka żyje. Energia zniknęła i sprawdzimy, jak długo pociągnie. Na naszym banku energii. Włączmy to. Jest AC, zaświecił się, jest na zielono. Lodówka ożyła. No i lecimy. 3 stopnie. Ruszamy z testem. Jest godzina 13:24. Nie wiem, czy stoper tu pomoże, czy nie, ale w razie czego włączymy sobie stoper. Stoper ruszył. Zobaczymy, jak długo wytrzyma lodówka na tej stacji ładowania. No i okej. W tym momencie właśnie skończyło się nam zasilanie. Już miga kropka, dalej nie chce iść. Lodówka się wyłączyła, a na zegarze mamy ponad 9,5 godziny, czyli całkiem nieźle. Oryginalny akumulator wytrzymuje z lodówką około 2 dni. Tutaj mamy prawie że dodatkowe pół dnia
na tym ładowaniu, ale pamiętajcie, że można też podłączyć to tutaj do panelu solarnego i cały czas będzie nam doładowywał, więc ten czas wtedy wydłużyłby się znacznie więcej. I tak uważam, że jest nieźle. 9,5 godziny na takim zasilaniu dodatkowym. W sumie pierwszy wyjazd naszą niewiadóweczką nad jezioro. Jest okazja, żeby zrobić test naszego banku energii. O. I teraz tak, zobaczymy, jak długo będzie chodzić ta lodówka. Jest teraz ustawiona na 4 stopnie, to się tak waha trochę. 2 do tam 6 czasem podskakuje, ale jak długo ona będzie chodzić na tym powerbanku bez zasilania swojego akumulatora tutaj. Więc wyjmuję akumulator, wyłączam lodówkę, wyjmuję akumulator, lodówka się wyłączyła i podłączam nasz bank energii. No ok, i teraz żeby wszystko pokazać. Lodówka jest pełna, w lodówce jest tutaj sporo rzeczy. Mamy prawie 24 stopnie Celsjusza, czyli dość ciepło. Podłączamy lodóweczkę na 220 do banku energii. O. Żeby nie przeszkadzało nam tutaj w chodzeniu do przyczepki. I włączamy raz, 2 razy. Włączyło nam się AC. Wystartowała lodówka. Włączamy stoper. I ustawiamy na 4 stopnie, tak jak przeważnie się ustawia lodówkę. I zobaczymy, jak długo będzie działać na tym banku energii. Cały czas akumulator jest odłączony, ja go wyłączę, żeby nie marnować. I zobaczymy, jak długo będzie chodzić na naszym banku energii. Na tym akumulatorze potrafi około 2 dni chodzić przy tej temperaturze. Jeżeli tu chociaż połowę tego czasu będzie, to uważam to za sukces i mam 1 dzień więcej lodówkę. 4 godziny chodzenia lodówki i w tym momencie jest prawie 29 stopni, więc warunki jak na lodówkę są trudne. Zobaczymy, ile wytrzyma. Już 4 godzinki trzyma na baterii. O, i w tym momencie lodówka się wyłączyła. Mamy no prawie 10 godzin. 9:50 powiedzmy, zatrzymujemy. O, 9:50. Lodówka się wyłączyła. Mamy już 30 stopni jest na zewnątrz, czy znaczy się tu w przedsionku. Więc uważam ten wynik działania baterii za całkiem spoko. Sami ocencie. 10 godzin taka duża 50-litrowa lodówka chodziła tylko na tej baterii. Tylko na tym powerbanku. Spróbujmy jeszcze jeden test. Mamy teraz pożyczoną kostkarkę do lodu. Jest wlana woda. Zobaczymy, czy ten powerbank, bank energii uruchomi nam kostkarkę. Już prawie rozładowany. Ale przełączmy na... Jest na prąd zmienny. Power się świeci. Coś jeszcze usłyszymy? O, słychać, pobiera wodę. No jest, działa. Oczywiście trochę to zajmie, zanim zrobi lód, ale wiem, że jest problem z kostkarkami, z przetwornicami, nie wszystkie ciągną, natomiast to małe urządzenie pozwala uruchomić nam kostkarkę. Wykonamy kolejny test, tym razem telewizor Manta 24 cale, zarówno na 12V, jak i na 220V. Przy czym niestety nie ma wejścia, tak jak mówiłem, na zapalniczkę, a fajnie by było, to by się przydało akurat. Więc podłączymy na 220. Na 220 podejrzewam, że są spore straty, co widzieliście na lodówce, bo mogłaby dużo dłużej działać. Natomiast no niestety nie ma. 12V nie będzie nam więc potrzebne. Użyjemy 230V. Ciągle mi się myli 220. Najpierw może włączę. Jest, świeci. Jest na zielono, czyli jest wszystko ok. I podłączam do... Mam krótki kabelek. Nie chce mi się go rozwijać.
Podłączam telewizor. Jest, świeci. Włączamy. Teraz uruchomimy sobie jakąś bajeczkę. Zapiszę już czas. 14:42. 14:42 uruchomiony. No i żeby nie było, to włączę jakąś bajkę, bo mam na pendrive akurat bajeczki. Swoją drogą z telewizorka też jestem bardzo zadowolony. 400 zł na Allegro, a fajnie działa. Leci bajeczka. Leci bajeczka. Podłączone jest tylko do naszego powerbanka na 220V. Więc sprawdzimy, jak długo będzie, przepraszam, na 230. Jak długo będzie na 230 chodził. Już minutkę. Jest już 18. Jest ciemno, w ogóle mgła. Zaraz zobaczymy, ile. Jeszcze dwie kreski zostały. Dwie kropki energii, czyli dopiero połowa zużyta. Ale jest mgła, więc schowam to do środka. Ponieważ na dworzu jest mgła, to resztę testów zrobimy już w domu w temperaturze pokojowej. Zostało pół baterii, więc nie zostawię tego na noc, a dalej chodzi wszystko. No i mamy to. Właśnie się wyłączył telewizor. Już nie świeci dioda. Powerbank. Już. O, miga, 0, nie ma nic. Czyli opróżniliśmy powerbank. Jest godzina 20:35. Na tym powerbanku telewizor 24 cale pracował 6 godzin 53 minuty. Od 14:42 do 20:35. Można to zaokrąglić, około 7 godzin na jednym ładowaniu powerbanka telewizora.